Tutaj jest taki przykład pieska, który chciał być hieną, ale niestety urodził się w Indonezji. A jesteśmy w ogóle w porcie. Już czuć bardzo benzynę. I czekamy na łódkę. Na łódkę Rocky 2. Tomaszku, zaprezentuj. Nie, z boku. Rocky 2 to jest nasza łódka, na którą czekamy. Ja rozumiem, że jest 8 rano i że wiecie, jakiś człowiek dopiero co budził, ale nie wiem, czy widzicie, że wczoraj byliśmy z Tomkiem, obydwoje. Tomek, moja najlepsza przyjaciółka. Poszliśmy na tak zwane aloe vera facial, czyli mieliśmy masaż twarzy i dużo jakichś tam oczyszczania i dużo aloesowego żelu i takie skwitnące pięknie. A ogólnie to przemieszczamy się teraz z wyspy Seningan na Bali. Więc zobaczymy, jak wygląda bardziej turystyczna część chyba, tak zwane okolice Ubud. Strategicznie usiedliśmy przy wyjściu, żeby w razie co mogła wybiec, prawie że za burtą. Kojarzycie w ogóle taki moment, jak jest samolot na pasie startowym i ma startować? To my właśnie startujemy łódką. W tym porcie też jest hiena. Kierowca nas znalazł, ma tu podjechać. O, piesku lisku. Po drodze obserwujemy wiele zakładów stolarskich. Okazuje się, że Bali jest znane z rzeźby w drewnie i stolarki artystycznej. Do rzeźby używane są lokalne gatunki drzew, takie jak suar, tekowe, krokoszowe, hibiskusowe i mahoniowe. Ale dojechaliśmy na miejsce, więc zacznijmy od pokazania Wam naszego noclegu. Płacimy tutaj 22 funty za noc. Tak wygląda nasz pokój. Łazienka. Słychać wodospad. Rano i wieczorem latają tutaj sobie wszędzie nietoperze. W dali tam widać pola ryżowe. Bardzo przyjemny jest ten nocleg. Polecam. Tomek dzisiaj popłynął na nurkowanie razem z Damianem i Morganem. No ja leżę i cierpię jak co miesiąc. Wyszłam na kawę do Ilony. Bardzo miło, do dziewczyn. No i tak, jest tak jak myślałam, w sensie Bali jest przepiękne, ma dużo duchowości, ale jest też syf. Bardzo dużo śmieci. Tutaj jest trochę jak na placu budowym. Jakieś pola. No jest uroczo. To nie jest tak, że mam jakiś zły obraz, tylko po prostu jest tak zadymione.
Co robimy? Co? Czekam na kawę. A ogólnie przyjechaliśmy na kurs gotowania. Tak. Przywieźli nas do jakiegoś wesołego ogródeczka. Kurs gotowania pełna profeska. Oczywiście rozpoczęliśmy od odwiedzenia lokalnego targu. The yellow one we have marigold. And then the green there, the chopped leaf there is pandan leaf. Do you know pandan leaf? Pandanus leaf. Look like a grass tall. Yeah. We're gonna see also the Smells really yes. It's used also for aroma. Today we're gonna use for your dessert as the aroma. Okay, aromatic. Okej. This is young coconut leaf. Young coconut leaf that we use to make small daily offering. And then here, this is the young jackfruit. Jackfruit, yeah, the young one. The young one we use for cooking. To make curry, sometimes on the curry we add also. Spicy chili, it's about 3 hours frying. Oh my god. The red one about 1 hour frying. Okay? Today for your sambal, we're gonna use the red one only. Okay? We not use the green one. There are two type of bean sprout as well. The big bean sprout and then the small bean sprout. This is the peanut that we use to make the peanut sauce. Okay? So to make the peanut sauce, we have to fry the peanut first. We have to cook the peanut first. Okay? Macadamia. Yeah. We're gonna use also for both of the sauce. This is palm sugar. In Bali for cooking, mostly we use palm sugar because palm sugar is healthy, more healthy than the normal one. Mango. What's this fruit? It's green, but it's Orange. orange on the inside. Yes, orange. This is grow in Bali. Grow in Bali. There was a guayaba. Trochę jak w Sweet Marcie, tylko wiemy o co chodzi. What is this one? This is the snake skin fruit. Snake skin fruit. Do you know? No. So the taste a little bit sour, sweet and sour. Okay. Okay. You can taste. Thanks, sir. You're welcome. They have This is the way. They have that fruit. Yeah, we have. See? Jest to intrygujące, ponieważ, jak to się nazywa, przepraszam? Snake skin fruit. Tak, Skóra smakuje, węża, owoc. tak. Już raz wiem, jak smakuje stara skarpetka. Coś w tym jest. Cześć piesku. This is the mild chili that we use for all the dishes first. And then eggplant, we grow also eggplant. I tak pochodziliśmy po targu, co było bardzo fajnym doświadczeniem. Nim pojechaliśmy dalej, podpytałam naszego przewodnika o religię i składanie ofiar. In Bali, we do 3 times offering in the morning, afternoon, and evening. And then also in Bali, we do 3 positions of offering: on the top, in the middle, and then on the ground. On the top there, we offer for God, universe, and Mother Earth. In the middle here, we do offering for the ancestors. Okay? And then on the ground here, we do offering to make good relation with the nature, with the negative spirit. But we not do praying for the negative spirit. We just give them offering. Yeah. Okay? Następnie przewodnik zabrał nas do swojego domu. Wiele zrozumiałam, gdyż dom na Bali zaczyna się od budowy świątyni. Każdy dom ma swoją własną świątynię. Living room. This is Balinese living room, especially for human ceremony. If you have baby born, after the baby comes from the hospital, we bring the baby into the building first. We give like welcome ceremony. Kiedy już zrobiliśmy własne ofiary, zebraliśmy się za gotowanie. Na początku przygotowaliśmy wszystkie potrzebne składniki do gotowania. Ginger, kurkuma, galangal, and aromatic ginger. Or it's called also lesser galangal. In the next step, we have to put all the ingredients. It's ready to cook.
chicken. Wow. Sorry. Wow. Okay. You done? Okay. Add this stuff in. All of it? All of it. This here. Fajnie jest? Bardzo. Add the topping. This is satay, curry, All of them is tempeh. yours, okay? Because but this one, it's same. From here till here you can taste, okay? Thanks. This is with the chili, okay? A wieczorem i tak wjechała pizza. I obserwowanie gigantycznych nietoperzy na tle zachodzącego słońca. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że czeka mnie wypadek, uziemienie i epizod depresyjny. Póki co podziwialiśmy majestatyczne stworzenia. Ale następnego dnia zmieniliśmy miejsce noclegu. Bliżej miasta i jak się okazało też bliżej małp, które przyszły do nas do ogródka. Jednak to nie małpy były problemem. Te ujęcia zostały wykonane dosłownie minutę przed wypadkiem. Wlazłam nieostrożnie w tą strugę deszczu na ulicy i uderzyłam mocno stopą o jezdnię. Ponieważ ból nie mijał, Tomek rozpuścił mi lody w butelce po wodzie, bym przyłożyła do obolałej stopy. I rano pojechaliśmy do szpitala. Na prześwietleniu wyszło złamanie, więc spontanicznie kupiliśmy bilety na lot do Malezji, by być bliżej lepiej wyposażonych szpitali. Na lotnisku dostałam wózek inwalidzki ku uciesze nie tylko mojej, ale i Tomaszka. Jak obserwacja? Jest lotnisko przystosowane do osób na wózku? Tak. Jest dużo ramp. Tylko ludziek. Są na wakacjach, cieszą się swoim życiem. Nie, obsługa bardzo Może- miła. Może po raz ostatni widzą się ze swoimi bliskimi. No i taka to przygoda. Jak na razie byłam w toalecie 2 razy. No i muszę wózek zostawić przed wejściem i jakoś tam wczłapać, bo są stopnie. Genialne rozwiązanie. W każdym razie za każdym razem w toaletach dla osób niepełnosprawnych czy tam na wózku to są zajęte przez ludzi. Albo przynajmniej za pierwszym razem przez panią, która robi makijaż i nie ma absolutnie niepełnosprawności, tylko więc tak wyszła i tak. A za drugim razem przez trójkę dzieci z matką. I ja rozumiem, że jest im wygodniej, no ale to daje jakieś ciekawe takie przemyślenia, ponieważ dla mnie to oznaczało, że musiałam przykosztykać 2 metry dalej. 2 metry to jest bardzo dużo w tym stanie, to jest dużo. Także tak, Tomek kupuje mi właśnie wodę i żelki, ponieważ podobno od żelek się lepiej zrastają kości. Tak słyszeliśmy. Oj tam. Do zobaczenia w Kuala Lumpur.